W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co oznacza skrót SCT i co się z nim wiąże. Co to znaczy dla nas, dla kierowców, dla użytkowników pojazdów. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. SCT to strefa czystego transportu. Co to oznacza? To wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Co to oznacza dla nas w praktyce? A to, że od 1 lipca 2024 roku w mieście stołecznym Warszawa i Krakowie nie będziemy mogli wjechać pojazdami, które zostały wyprodukowane maksymalnie w 2006 roku z silnikiem diesla, a pojazdy z silnikiem benzynowym czy benzyna plus gaz wyprodukowane maksymalnie w 1997. Strefa czystego transportu w Warszawie na przykład obejmuje dzielnice, całe Śródmieście, Żoliborz, Praga Południe, Praga Północ oraz większość dzielnicy Mokotów i Woli. Według danych podanych, statystyk i procentowego obszaru, gdzie ta strefa będzie obowiązywała, to 7% powierzchni miasta stołecznego Warszawy. 7% powierzchni całego miasta, nie oszukujmy się, to nie jest jakaś duża powierzchnia. Natomiast jeżeli chodzi o przeliczeniu na kilometry, to jest aż 37 km² powierzchni miasta Warszawa. Urząd Miasta przewidział ulgi dla mieszkańców. Ulgi te dla osób, które opłacają podatek i są zameldowane w danej dzielnicy, gdzie będzie obowiązywała strefa czystego transportu. Te pojazdy, czyli ich właściciele, tymi pojazdami będą mogli wjeżdżać do tej strefy bezpłatnej do końca roku 2027. W 2028 roku mieszkańcy wyznaczonych dzielnic strefy będą mogli wjeżdżać autem z silnikiem diesla wyprodukowanym maksymalnie w 2015 roku. Pojazdem benzynowym będą mogli wjeżdżać wyprodukowanym maksymalnie w 2006 roku. W przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą mowa tutaj o osobowości prawnej, czyli o spółkach z o.o. Ważny jest podatek CIT, gdzie jest wpłacany i gdzie mieści się siedziba firmy. Ulga seniorzy to ulga dla osób, które urodziły się w 1953 roku maksymalnie i posiadają zarejestrowany pojazd na siebie w dniu ogłoszenia przyjęcia uchwały. Ci seniorzy wjadą do strefy bezpłatnie. Ich zakaz nie obowiązuje. Zakaz nie będzie obowiązywał pojazdów zabytkowych. I tutaj ciekawa informacja, dla mnie osobiście duże zaskoczenie, ponieważ nie zgadzam się z tym, że wzięto pod uwagę kryteria, jakie są zawarte w ogólnych warunkach odnośnie ubezpieczeń o odpowiedzialności cywilnej, czyli te pojazdy, które ubezpieczalnia uznaje za pojazd zabytkowy. Rozumiałabym, gdyby to były wskazania według konserwatora zabytków, na którego wpis do ewidencji wszyscy bazujemy, czy prawo o ruchu drogowym, czy idąc dalej, jeżeli to jest przepis unijny i wymagania unijne, żeby takie strefy w Polsce wprowadzać, to przepis Urzędu Celnego, gdzie jest klasyfikacja tych pojazdów 9705. Ale stało się tak, że mamy podpisaną uchwałę przez Urząd Miasta Warszawy, taką, że pojazdy zabytkowe według kryteriów ubezpieczalni. I jakie to są kryteria ubezpieczalni? Z jednej strony mamy furtkę 5 lat, bo dla ubezpieczalni pojazdem zabytkowym jest pojazd 25-letni, który oczywiście nie jest produkowany od 15 lat i posiada 75% oryginalności części. Jest wpisany do ewidencji zabytków lub konserwatora zabytków, bądź jest wpisany do inwentarza muzealiów, czyli pojazdy, które zostały zarejestrowane na podstawie wpisu do muzeum. Czyli wszyscy muzealnicy będą mogli wjechać swoimi pojazdami bez żadnych konsekwencji, bez żadnych kar do centrów miasta. Dodatkowo jeszcze jest taki zapis, że będą mogły wjeżdżać też pojazdy historyczne. Taka mowa jest w warunkach ogólnych w ubezpieczeniach.
Pojazd historyczny nie musi być samochodem zabytkowym. Ja jakby czytam Wam w tej chwili to, co znalazłam na stronie internetowej jednej czy drugiej ubezpieczalni, która tam opisuje, co to dla nich jest pojazd zabytkowy. Do tej kategorii zaliczają się auta, które mają minimum 40 lat albo mniej, które zostały uznane za unikatowe albo niezwykle ważne dla historii techniki. Może taki pojazd jeździć na białych tablicach, ale powinien mieć opinię wystawioną przez certyfikowanego rzeczoznawcę, który to historyczne pochodzenie i to historyczne znaczenie czy unikatowość tego pojazdu stwierdza i podpisuje się pod tym, że stwierdza, że taki pojazd jest unikatowy czy historyczny. Takie pojazdy będą mogły wjeżdżać bez problemu w strefę czystego transportu. Całe to zanieczyszczenie, czyli te statystyki, które są podawane, były robione liczne badania, mówią nam o tym, że 80% pojazdów, które najwięcej zanieczyszczają powietrze w miastach, to samochody z silnikiem diesla. Jeżeli mamy pojazd z silnikiem diesla i ma on, dajmy na to, 33 lata, nie rejestrujemy go na żółte tablice rejestracyjne, mamy szczególny model, czyli mamy dany silnik, czy mamy specjalne wyposażenie tego pojazdu, czy mamy jakąś wersję indywidualną tego pojazdu, to wtedy robimy tylko opinię i pomimo tego, że jest to diesel, który w statystykach, na której podstawie wprowadzono te strefy w Polsce, które były jakby głównym argumentem udowadniającym to, że będziemy chronić to środowisko, taki pojazd wjedzie do centrum miasta bez żadnego problemu. Więc gdzie sens i logika? Czy to ma napędzić jakąś koniunkturę pracy dla kogoś? Czy powstaną nowe jednostki, nowe referaty? Prawdopodobnie tak, bo jeżeli spełnimy te warunki i zrobimy ocenę techniczną i udowodnimy, że nasz pojazd jest unikatowy, to wtedy nie będziemy ponosili żadnych opłat wjazdu do miasta. Jak to będzie z tymi pojazdami? Czy powstanie szara strefa i czy te pojazdy, którymi poruszamy się w centrach miastach, będą doposażane na potrzeby udowodnienia, że ten pojazd jest historyczny, czy unikatowy, czy wyjątkowy, czy kolekcjonerski. I jak przyjedzie rzeczoznawca, to zobaczy ten jeden egzemplarz wyjątkowy, jedyny na świecie i napisze uczciwą opinię na to, że ten pojazd posiada te wszystkie kryteria potrzebne do tego, żeby pojazd mógł wjeżdżać do strefy. Myślę, że to też się z tym wiąże i takie będą skutki tego, czyli będziemy doposażać te pojazdy, żeby nasz pojazd mógł wjechać do strefy czystego transportu. Możemy mieć problem w przedziale pojazdów od 20 do tych 25 czy 30 lat. To jedynie jest taka luka, która powstaje, gdzie te pojazdy naprawdę będą wstrzymane, a w tych latach zostały produkowana bardzo duża ilość pojazdów z silnikiem dieslowym, tak? Mamy rekordową produkcję, dajmy na to Volkswagena Passata, który 1.9 TDI, to już wiemy, jak ktoś mówi 1.9 TDI, to wiemy, że to jest Volkswagen Passat i tego jest bardzo dużo i dalej to jeździ po polskich drogach. Czy taki pojazd jest unikatowy? Czy będzie można stwierdzić, że Volkswagen Passat 1.9 TDI jest pojazdem unikatowym i pomimo wszystko wjedzie do centrum miasta? Nie będzie go obowiązywał zakaz wjazdu? Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kara za wjazd do strefy czystego transportu to jednorazowa kwota w wysokości 500 zł. Będą rekordy, kto będzie miał najwięcej 500 plus w strefie czystego transportu? Nie wiem, zobaczymy. Jest to jednorazowa opłata za jednorazowe złamanie zakazu wjazdu do strefy wyznaczonej w danym mieście. Każdy wjeżdżający do miasta będzie zobowiązany pobrać u siebie w urzędzie nalepkę kontrolną. W Polsce mamy już opisany wzór takiej nalepki. Na tej nalepce będzie wskazany rok produkcji pojazdu, co za tym idzie określenie emisji spalin Euro 1, Euro 2 czy Euro 6. Będzie wskazany rodzaj paliwa.
I tak jak to jest przyjęte w tej chwili już ogólnie, jeżeli rejestrujemy pojazd i diagnosta nam stwierdza rodzaj paliwa, no to benzyna to P, olej napędowy D, LPG, no to mamy gaz. Jeżeli chodzi o pojazdy zasilane wodorem, to będzie literka H. Oczywiście pojazdy napędzane energią elektryczną, czyli EE. Te pojazdy oczywiście wiemy, że będą wjeżdżały w strefę czystego transportu bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń. Podsumowując te wszystkie zagadnienia, te wszystkie punkty ustawy, przepisy i różnego rodzaju interpretacje, trzeba się zastanowić, co tak naprawdę nam ta strefa daje i czy faktycznie będzie mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Moim zdaniem nie. Po analizie tego wszystkiego mogę stwierdzić, że tak naprawdę będzie mógł wjechać do strefy każdy pojazd, bo jeżeli nie będzie mógł wjechać pojazd produkowany w 2006 roku, ale załapie się już w 2032 na to, że będzie pojazdem klasycznym czy zabytkowym według przepisów ubezpieczenia, czyli będzie miał 25 lat, to wtedy dla mnie się nic nie zmienia. Więc po co to wszystko, na co to wszystko? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze i o te opłaty. Tak uważam. A Wy jak uważacie? Czy Ty jak uważasz? Napisz nam to w komentarzach. Co uważasz o strefie czystego transportu? Czy jest ona faktycznie ustawą, gdzie cokolwiek się zmieni, czy tak naprawdę nic się nie zmieni, a przysporzy nam tylko dodatkowych obowiązków i dodatkowych opłat, jakie będziemy musieli wnieść do tego, żeby do takiej strefy wjechać, czy wymienić samochód, czy płacić ten mandat w wysokości 500 zł. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.